19 listopad 2025 rok. Jesteśmy w Muzeum Czartoryskich. Za chwilę będzie wykład na temat strzał Izabeli. Innych kolekcji muzealnych, ponieważ dodam, że kwerenda w Muzeum Czartoryskich nie była moim debiutem, jeżeli chodzi o XVII wiek, natomiast jest to czwarty zbiór, który penetruje z ziem polskich. Pierwszy był Tarnów, czyli dawna kolekcja podchorecka czy podchorzecka. Drugi to był Muzeum w Kurniku, dosyć mały zbiór, ale też ciekawy i związany trochę z Podhorecami. Trzeci to zbiory poznańskie Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska, bo to jest jedno, który tak naprawdę zawiera specyficzną kolekcję po Szafgoczach, czyli z Dolnego Śląska, tak, z dawnych terenów niemieckich, a po II wojnie światowej już terenów Rzeczypospolitej. Też z tej kolekcji na Wawelu są na przykład rzeczy, są w Warszawie, więc ona została rozdysponowana. A psim swędem mogę sobie pogratulować, ponieważ pierwszy kontakt z kolekcją poznańską miałem już w latach 90., jeszcze będąc na studiach, ale ja nie byłem do tego gotowy. To mnie wprawiło w zakłopotanie. Więc przyjeżdżamy do Krakowa z pewnym przygotowaniem. Dodam jeszcze na marginesie, że oprócz tego, że jestem archeologiem, to też jestem łucznikiem praktykującym nie tylko teorię, ale również i strzelanie kiedyś więcej, dzisiaj mniej, ale również wykonywanie rzeczy, do czego nawiążę później być może, więc to, co Państwu będę próbował pokazać, nie będzie perspektywą historyka sztuki, znawcy bronią-znawstwa jako takiego sensu stricte, bo za takiego się nie uważam, natomiast próbą wykorzystania różnych źródeł i porównawczych z innych muzeów kolekcji, żeby, ja nie będę się wgłębiał, być może w dyskusji, jeżeli taka potrzeba będzie, ale to, co spróbuję, pokazując te rzeczy z magazynu, głównie z magazynu, bo tylko niewielka część jest eksponowana, około 20 sztuk, będę usiłował zasugerować pewne rozwiązania interpretacyjne, niezależnie od tego, czy tak było, czy możemy uznać, że tak jest. To jest pierwsza próba, zresztą tak zatytułowana jest ta prezentacja. Strzały Izabeli, żeby było wiadomo, o co chodzi. Dodam, że paradoksalnie, i zaraz o tym powiem, na portrecie przedstawionym jako ilustrację to nie jest Izabela Czartoryska niestety, ale za to jest to piękna dama z XVIII wieku, księżniczka jakaś tam niemiecka, która została sportretowana w wersji Diany. Ja pozwolę sobie już tutaj jechać slajdami. I nie jest to jakiś fenomen, natomiast jest to bardzo ważne źródło, które pozwala też mówić o broni, o strzałach, chociaż oczywiście ikonografia bywa często trudna w interpretacji. Na malarstwie, gdzie oprócz kilku innych motywów, jak na przykład martyrologiczne, Święty Sebastian czy Święta Urszula, pojawiają się strzały, które wiadomo, jak różne rekwizyty zazwyczaj oddają zastany moment, w którym twórca tworzy, a odnoszą się do historii mitycznych czy starożytnych. Więc jest to bardzo ciekawe źródło porównawcze, często nadmiernie wykorzystywane i uważam, że do tego jest potrzebna bardzo duża krytyka i dystans, ale skoro czasami nie mamy zachowanych zabytków, albo jest ich bardzo mało, albo są enigmatyczne, nie mają proweniencji, możemy się również czymś takim posługiwać. I tutaj zestawiłem motyw XVII-wieczny, to jest Eleonora Gonzaga, czyli później Habsburżanka, to jest cesarzowa w jakimś tam momencie w połowie XVII wieku, z piękną, przestylizowaną strzałą w typie tureckim, która tutaj właściwie osiąga rozmiary co najmniej dzirytu, jeżeli nie więcej, ale zdecydowanie nie chodzi tu o dziryt. Nie znam tego typu dzirytów i pewnie ich nie było, natomiast tutaj jest to przeskalowana przez malarza fantastycznie. Pewnie, żeby uwypuklić ten element dziewiczości, bo wiadomo, że chodzi tutaj o symbolikę płochliwej Diany, która, nie będę tutaj, myślę, że wszyscy wiedzą i kojarzą, o co chodzi. Natomiast drugi obraz jest już z czasów Izabeli Czartoryskiej, ale niestety, jak poczytałem sobie, a może niestety, bo to niezwykle ciekawa osoba była, to ona raczej ten pierwszy okres przed okresem puławskim i zainteresowaniami antykwarycznymi, którymi rywalizowała ponoć ze swoją chyba szwagierką, jak dobrze pamiętam, na początku. Ale ta rywalizacja, jak się okazało, przyniosła całkiem
i dla nas, i dla niej na pozytywne skutki, ponieważ ja bardzo osobiście doceniam jej wkład nie tylko w rozmnożenie dynastii Czartoryskich, bo miała sporo dzieci, ale wkład na kanwie chociażby uratowania spuścizny tej łuczniczej po rodach magnackich, po rodach skoligaconych z Czartoryskimi, zwłaszcza, że ona była dokupiona do rodziny, bo ona pochodzi oczywiście z Flemingów. Więc tutaj te księżniczki to jest jakiś taki zwrot, prawda, że jak mogłaby być przedstawiona Czartoryska, ale nigdy nie była. Czyli to też pokazuje być może jej stosunek do łucznictwa. I tu już mamy piękne portrety pokazujące ją w kwiecie wieku. I właśnie, to jest wydaje mi się kobieta wyzwolona. Bliższa powiedzmy jakiejś tam filozofii tamtego czasu oświeceniowej francuskiej niż sięgająca korzeniami sarmatyzmu, ale w pewnym momencie nastąpiła wolta. No i ten egzemplarz inwentarza z 1815 roku, czyli nie chcę tu przeinaczać, jestem w środowisku, gdzie pewnie o Czartoryskich wiecie wszystko, a ja ciągle czuję się noworyszem. No chyba, o ile dobrze pamiętam, 1801 to było postawienie budynku, a tam dalej, prawda, i przeniesienie tego tam, za przeproszeniem, bajzlu, czy tam jak to nazywać, tych uromantycznych kwestii z Powązek, dobrze mówię, tak? Powązki warszawskie? Bo ona tam miała ten taki swój taki teatrzyk, czy tam baśniowy ogród, w którym różne rzeczy powstawały, które były też być może jakimiś mentalnymi podwalinami pod stworzenie domu Sybilii i gotyckiego. No ale nas interesuje oczywiście kościółek, czy tam dom Sybilii, ponieważ to tam zachowały się te strzały według opisu. I teraz krótko, już odchodząc od Izabeli, która, tak jak powiedziałem, zasłużyła się przede wszystkim uratowaniem. Więc ona, wydaje mi się, że ani nie była to specjalnie zainteresowana. Znalazłem jakiś tam krótki taki pasus dotyczący, ale już to nie ma na to czasu ani miejsca, gdzie ona tam się odnosi do łucznictwa, jak to kiedyś było pięknie, kiedy po obiedzie czy przed młodzież z łuku tam szyła i tam ptaka w locie zestrzeliła i do czapki i tak dalej. No a dzisiaj gnuśnieje i wiadomo, jakie konsekwencje tego później Polskę czekały. Natomiast tutaj pierwsza karta inwentarzowa, mam nadzieję, że to wszystko widać. I oczywiście widoczek taki z epoki grafika na dom, czyli miejsce akcji i powiedzmy ten zaczyn do tego, żebym ja się tu pojawił. Czyli pierwsza karta inwentarzowa zeskanowana i dostępna w wolnym dostępie internetowym. No i tutaj pozwoliłem sobie te elementy wyłuszczyć, które mnie osobiście zainteresowały. Dodam, że skupiam się wyłącznie na strzałach, natomiast pozostawiam tutaj te wszystkie piękne rzeczy, sajdaki, łuki, które również tam są. Dodam, że mimo, że nie chcę teraz, może pan Mateusz mi pomoże, ponieważ któryś z tych książąt czartoryskich to był chyba Adam i właśnie nie wiem, czy syn, czy to był chyba syn. Popełnił taki słowniczek wpływu mowy tureckiej, chyba czy tatarskiej, na bronioznawstwo, czy tam na język polski. I mąż, no to jeszcze lepiej świadczy o ich relacjach małżeńskich, które były bardzo ciekawe i niewątpliwie kwestia przemyślenia, czy godne do naśladowania. Natomiast jest bardzo duży problem terminologiczny wtedy. I to jest bardzo taka, do dyskusji może kwestia. Jak niewiele czasu było trzeba, zważywszy, że jeszcze w XVIII wieku, czy cytując Kitowicza, czy jakieś inne źródła, jeszcze to łucznictwo jakoś tam funkcjonowało, nie do końca wiemy jak. Kitowicz bardzo dosadnie i wydaje mi się, że malowniczo i szczerze pisze o tym, jak funkcjonowało łucznictwo, chociaż wiadomo, że ten obraz był być może przerysowany, być może nieadekwatny do każdej części Rzeczypospolitej, ale to też nie będę się w to wgłębiał. Jest to niewątpliwie bardzo ciekawy temat. Być może w tej chwili, mam nadzieję, powstaje o tym praca doktorska, ale nie w moim wykonaniu. Natomiast ja wracam do strzał i tutaj mamy wyliczone ilości strzał. Ja to szybko przewinę, bo to i tak Państwo tych ilustracji nie widzicie, natomiast tu tłustszym drukiem pozwoliłem sobie wyłuszczyć ilości, które później sumuję. I mamy 37 strzał do łuku, strzał drewnianych 51. Później pojawiła się bardzo ciekawa informacja, strzał od łuku Jana Tarnowskiego 5, strzał do łuków pęk sztuk 88, bardzo duże ilości jak na zbiory w jednym miejscu.
Strzał drewnianych 51. Długo się zastanawiałem, czy to nie jest pomyłka, ale ten zapis się powtarza i pokazuje inną lokalizację, chociaż liczba jest co do sztuki taka sama, więc pytanie, czy rzeczywiście tak było, no ale załóżmy, że było. No i bardzo ciekawa informacja, łuk pisany przez Esz Wiśniowieckiego ze strzałkami. Ja najpierw napisałem Wiśniowieckiego, ale później się poprawiłem, chociaż w późniejszych edycjach tam jest już Wiśniowiecki, ale tu Wiśniowiecki z 2 strzałkami. Nieduża ilość, ale osoba, teraz pytanie, o którego Wiśniowieckiego chodzi. No i łącznie wskazywałoby na to, że na podstawie tych zapisów mamy w kolekcji 234 strzały, które są takim wypełniaczem tych trofeów, o ile dobrze pamiętam, jak to tam było podane, czyli rzeczy po przodkach, zacnych rodów Radziwiłłów, Sieniawskich, Lubomirskich i tam jeszcze jakichś Potockich. W każdym bądź razie tyle. No i co? I teraz jesteśmy w listopadzie, dosłownie rok temu, w granicach 20-21 listopada i zwalamy się panu Mateuszowi w środku prawie zimy szalejącej, jeszcze przed jarmarkiem bożonarodzeniowym, zwalamy się na głowę. No i bardzo nas miło przywitał, chociaż jako osoba niestety zapracowana, no poświęcił nam tyle czasu, ile mógł, ale my byśmy chcieli więcej. No i z tej racji jesteśmy w tym roku, a przy okazji stwierdziłem, że skoro przyjeżdżam, to postaram się, żeby nie było tylko, że przyjechaliśmy i koniec. No też powiedzieć o pewnych przemyśleniach, które przy pomocy 10 godzin spędzonych w ciągu 2 dni próbowaliśmy się z tą kolekcją oswoić, a kolekcję z nami i pana Mateusza jako kustosza również. No tak to wyglądało, piękno, nadal tak to wygląda. Strzały są w pękach, czyli taka tradycja bardzo sarmacka. Często one były w pękach, w tym inwentarzu też tak często były przedstawiane, że pęk strzał, prawda, nie jakiś tam snopek, jak to po staropolsku brzmiało, czy jakieś inne określenie. Więc widzę, że tutaj w Krakowie kultywacja tradycji to jest jednak ma znaczenie i te pęczki są nadal. I myśmy te pęczki musieli rozłożyć. Jak pan Mateusz, ja tu nie dałem tego zdjęcia, ale jest takie zdjęcie, gdzie Daniel, który specjalnie z Irlandii aż przyleciał, z dalekiego kraju, nie wiem czemu nazywanego Zieloną Wyspą, ale chyba barwy kibicowskie chodzi. Natomiast przyleciał tutaj z takim powątpiewaniem, no co tutaj właściwie zobaczymy, na wystawie jest tak skromnie, to pewnie jakieś gorsze rzeczy zobaczymy niż te z wystawy. No i mina powiedziałaby Państwu wszystko, no ale może się Daniel uśmiechnąć do Państwa i będzie to samo. No jak zobaczyliśmy, że nie przyjechaliśmy tutaj niepotrzebnie, no to tylko pozostało te pęczki rozpakować. No ale ponieważ to są numery inwentarzowe oddzielne, to myśmy nie mogli wszystkich rozłożyć. Zresztą pewnie też to samo Ciebie spotkało. Więc tutaj takie szybkie zdjęcie, żeby nie przedłużać, jak to prawda... Coś mi tu przeskoczyło. Czy nie? Poczekajcie. Aha, dobrze, 104. Aha, przepraszam. Tam była ta podana liczba inwentarzowa. Sam nie pamiętam, co zrobiłem. Nie, zaraz, coś tu przeskoczyłem. O, tak to jest, jak się rozłożyło te pęczki, prawda? Czyli pierwszy pęk 805, wszystko na 14 oczywiście, tutaj w ramach inwentaryzacji muzealnej, 806, 807, tak po kolei te numery lecą. Pierwsze bardzo skromne, po kilkanaście sztuk. No i tak myśmy stopniowo to oglądali. Tutaj macie Państwo rozłożone fotografie takie ogólne, rzuty, bardzo ogólne. Więc myśmy tak krok po kroku zaznajamiali się z kolekcją. No i tyle zdążyliśmy zrobić pierwszego dnia. Bo mi aparat wysiadł, się rozładował, a panu Mateuszowi się skończył czas i muzeum musiał zamknąć. A myśmy wtedy nawet nie zauważyli, że nie jedliśmy obiadu, nic nie piliśmy. 8 godzin po prostu tylko na adrenalinie wariata. Ale myślę, że tutaj są osoby, które są pasjonatami, to wiedzą, że nie ma ceny, której by się nie zapłaciło, jak się trafia na coś, co nas interesuje. No i tutaj ostatnie loty, no i to już był po prostu gwóźdź, bo tam już było po 30 parę strzał. Nie mówię o tych dolnych, bo to jest taki tam dodatek. Myśmy nie zdążyli ich zrobić w ubiegłym roku, dopiero robiliśmy to dzisiaj. Natomiast tamte zrobiliśmy po łebkach, ponieważ drugiego dnia niestety panu Mateuszowi wyskoczyły jakieś bardzo pilne obowiązki, no i tam 2 godziny to było za mało, żeby te kolejne 60, czyli właściwie połowę strzał,
ale już mieliśmy wstępne rozeznanie, jak również setki zdjęć, bo ja byłem odpowiedzialny za zdjęcia. Daniel natomiast zdejmował pomiary takie technologiczne, czyli nas interesuje tutaj wiele czynników, których przy krótkim czasie obcowania z tą materią nie sposób zdobyć, ale to, co teraz mówię, to jest takie wstępne porządkowanie, na pewno będziemy chcieli pójść z tym dalej. No i mamy właśnie pierwsze spojrzenie, czyli widać, że to jest bardzo urozmaicony zbiór. Tak jak powiedziałem, ja miałem już jakieś doświadczenia z innymi kolekcjami, więc od razu w głowie miałem takie sformułowania typu widziałem to już, pierwszy raz coś widzę, nigdy tego nie widziałem i tak dalej, i tak dalej. Również oczywiście cały czas porównując to do kolekcji zagranicznych, od Włoch aż po Szwecję i Rosję, czy nawet Hiszpanię. Natomiast zbiór niewątpliwie bardzo ciekawy, dość trudny, ponieważ też zniszczony, nadgryziony zębem czasu, ale to nie wina muzeum. Muzeum mogę tylko chwalić panią Czartoryską, że w ogóle to przechowano. Ponieważ strzała w ogóle z natury rzeczy jest czymś ulotnym, czymś nietrwałym. Nawet łuk można zepsuć, a strzała to jest taki patyk z piórami, z czymś na końcu, co często nawet współcześni łucznicy uważają, że w ogóle to jest coś jednorazowego i jak gdzieś widzą takie strzały, to w ogóle nie są w stanie zrozumieć tego. Jak można czemuś tak nieistotnemu poświęcać tyle pracy, tyle materiałów, czasami dosyć drogich, złota, srebra, kości, nie zawsze słoniowej, żeby coś takiego, coś tak prozaicznego, co zazwyczaj nam się kojarzy właśnie z dzieciństwem, ucznictwo to się kojarzy w większości dzisiaj Sarmatów, Polaków z dzieciństwem, a niewielka ilość osób w społeczeństwie, ale coraz większa, zajmuje się w sposób tym bardziej świadomy, sportowy, historyczny, tradycyjny. No dzisiaj odmian łucznictwa w Polsce jest bardzo dużo. I niech tak pozostanie. Mam nadzieję, że również będzie wzrastała ilość zainteresowanych osób historią łucznictwa, która mnie z racji zainteresowań też bardzo mocno, jakby to powiedzieć, inspiruje do działania. Tutaj oczywiście groty i jeszcze większa rozmaitość. Przyznam, że całkiem sporo, mniej więcej połowa strzał ma groty. Tutaj nie będę dawał jakiejś liczby, to nie ma sensu, ale jest ich kilkadziesiąt sztuk, bardzo zróżnicowanych, w różnych stanach zachowania, od wypolerowanych, co jest najczęściej ingerencją współczesną bądź quasi-współczesną, no i takie, które są skorodowane, które dają też pewność, że tam nic nie zmieniano, więc to też ma swój jakiś walor z naszego punktu widzenia jako łuczników też bardzo pozytywny, że one nie wszystkie są wyrychtowane tak, żeby je wyłożyć gdzieś tam na oko ludzkie, czyli na wystawę. Więc tutaj mamy bardzo skomplikowane groty. No i tutaj pierwsza taka już próba interpretacji, z czym mamy do czynienia. I tutaj pozwoliłem sobie wypisać nazwy, czasami trochę z głowy, czasami nawiązujące do jakiejś tradycji opisowej, której właściwie nie ma. I że tak powiem, pozwolę sobie przeczytać, tu się przedstawiło coś, ale tak, strzały tatarskie łamane na czerkieskie, to musiałbym to wyjaśnić już w dyskusji. Strzały bojowe proste, strzały w typie tureckim, strzały w typie tatarskim, czyli tatarsko powiedzmy czerkieskim, luksusowe, strzały polskie herbowe, to oczywiście ten słynny komplet nabijany przypuszczalnie złotem z przedstawieniami herbu, chyba Lubicz i Pilawa, niestety, no tak, bo mi się czasami są Liwą mieli, ale Lubicz i Pilawa, ile dobrze pamiętam. Strzały tureckie luksusowe, strzały hybrydowe, czyli taka mieszanina cech, ale strzała. Strzały indiańskie, Indian Północnej Ameryki, co dla niektórych może być zaskoczeniem, ale to jest dla mnie fakt niepodważalny. Strzały flightowe, no to wiadomo, to zapożyczenie językowe, no ale musiałbym to zastąpić polskim. Strzały do strzelania na odległość, no a flightowe to dla kogoś, kto się zajmuje łucznictwem, to rozumie ten termin. Jest on stosowany i tak może być spolszczony już. I strzały jakieś zachodnioeuropejskie, wykonane w tradycji, czyli całkiem potężna ilość typów strzał w sensie takim formalnym, w sensie pochodzenia, w sensie jakichś możliwości rozdzielenia tego materiału dość licznego, bo tak jak tam wcześniej była liczba
ponad 140 egzemplarzy, a tak naprawdę na końcu jeszcze powiem, że trochę więcej, ale to powiem później. No i teraz troszeczkę takich ilustracji. Ja będę bardzo pobieżnie mówił, bo o każdym slajdzie mógłbym mówić, nie wiem, 10-15 minut, rozdzielając włos na wielokroć, nawet nie na czworo. Może właśnie, jeżeli będzie zainteresowanie, to... A może uda nam się to napisać, zobaczymy. Pokażę po prostu takie zdjęcia, skomponowane zdjęcia. Dodam, że takie szkicowe zdjęcia robione w dużym pośpiechu, które zastępują kontakt, ten krótki kontakt z zabytkiem. Proszę sobie wyobrazić, że wszystko, co tutaj Państwu przedstawiam, to jest efekt później oglądania tych zdjęć, analizy, powiększania. Ja już mam wadę wzroku z racji wieku. Muzea często, że tak powiem, akurat u Czartoryskich super światło, ale często pracujemy w takich warunkach, że nie widać tam nic. Dopiero te strzały są zniszczone często, więc dopiero dobre zdjęcie makro, dzisiaj są takie możliwości techniczne, które posuwają nas niewątpliwie w analityce, nawet bez mikroskopu, to ułatwia wiele. Więc 20-30 lat temu zostawała lupa, jakieś inne rzeczy. Dzisiaj możliwości techniczne badania są duże, natomiast przy takiej pierwszej prospekcji wydaje mi się, że dobry aparat makro zastępuje bardzo wiele wcześniejszych narzędzi. No i po kolei od tych najbardziej takich ekskluzywnych, najbardziej finezyjnych, których uważam osobiście, że żal, że spoczywają w magazynie. Wiadomo, to są destrukty, ale dla łucznika, dla wyrobionego oka to jest po prostu bajka. I tutaj pierwszy taki turecki komplet 4, o ile dobrze pamiętam, strzał. Poniszczony, tylko chyba jedna nasada kościana. W ogóle kościane nasady, piękne groty finezyjne, być może z dobrej stali, to mogę tylko tak przewidywać, albo przynajmniej wysoko hartowane, z malaturami kwiatowymi, akurat są też ta nazwa tutaj. No i takie te czerwone kropki, które celowo pokazałem, które mnie pozwalają sądzić na podstawie analogii z Norymbergi i z Wiednia, że być może mamy jakiś produkt z przełomu, bo nie chcę tutaj sugerować XVI wieku, ale przynajmniej z przełomu XVI-XVII wieku, czyli dosyć stary, jeżeli nie najstarszy w tym zbiorze, ale to tylko oczywiście hipoteza do rozwinięcia i do ewentualnej dyskusji. Kolejny zestaw turecki, znowu ten sam układ, czyli osada kościana, piękny grot, tym razem płaski, tam był grot trójgraniasty, złote rąby z folii złotej, przekładki przy grotach, kościane, rogowe, mosiężne i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w omawianiu konstrukcji tej strzały dodam, że z punktu widzenia łucznictwa wszystkie te bariery właściwie nie mają znaczenia, natomiast warsztatowo pokazuje to najwyższą klasę właśnie wykonawczą, niewątpliwie ekskluzywność tego przedmiotu, za którym niewątpliwie szła wartość tego przedmiotu dla kupującego i dla sprzedającego i dla twórcy. Więc tutaj stąd też bo dzisiaj padło pytanie, dlaczego ja jako archeolog XVII wiekiem się interesuję. No bo niestety to łucznictwo XVII, XVIII, XVI wieczne zamyka naszą kartę łuczniczą i jest po prostu najbardziej kolorowym elementem, nawet jeżeli jesteśmy jako prowincją w stosunku do centrum, jakim było Imperium Otomańskie, szeroko rozumiane. Ale to jest po prostu nie dość, że ostatni taki łabędzi śpiew, ale też najpiękniejszy chyba, aczkolwiek każdym okresem można się interesować i coś dla siebie znaleźć, czy to będzie okres wpływów rzymskich, epoka kamienia, czy w epoce brązu, na przykład łucznictwo. Więc mamy kolejny typ strzały, który też kilka egzemplarzy udało nam się w tych lotach, w tych pękach odkryć. Kolejna, tym razem nie ma żadnego grotu, tym razem ona w dosyć kiepskim stanie jest w sensie takim wizualnym, bez żadnych tam prób oczyszczenia tego niewiele tam widać, ale też widać owiki, widać malatury co najmniej dwubarwne, niebiesko-czerwone, owiki z nici srebrnej, rąby u spodu, no i kościana osada. Niestety w tym komplecie 2 czy 3 sztuk prawdopodobnie nie ma żadnego oryginalnego grotu, a przynajmniej jeżeli się znajduje w zbiorze, to nie w tych strzałach.
Bardzo ciekawa rzecz, unikatowa, ale też miałem okazję spotkać się w innych zbiorach. Oczywiście to jest rzecz znana w łucznictwie tureckim, mianowicie strzała tak zwana kawus ok, czyli strzała gwiżdżąca, a tu pozwoliłem sobie Państwu przedstawić w wersji staropolskiej, znanej z źródeł pisanych, tak zwany świszcz. Jakkolwiek to może brzmieć dziwnie dla kogoś, kto tego nie słyszał, ja się już do tej nazwy bardzo przyzwyczaiłem, przytuliłem wręcz i jest piękna i bardzo dosadna, znajdująca również swoje etymologiczne znaczenie nawet w przysłowiach. I na przykład w jakichś tam fraszkach, nie pamiętam czy Bursztyna, czy Potockiego, tam się bardzo takie dosadne, dotyczące życia takiej relacji męsko-damskiej, ale to nie zdradzę. Może dyskusja jakoś to zainteresuje. Więc oczywiście nie ma tego gwizdka, ale został czpień widoczny na górze zdjęcia po stronie lewej, piękna nasadka i tak dalej, i tak dalej. Bardzo taka duża ciekawostka. Dodam, że tych strzał tureckich jest więcej, tam łącznie razem około 17, więc tych kompletów było więcej, ale pokazałem tylko te najciekawsze. To, co określam jako strzały, kiedyś mówiono strzały tatarskie, natomiast od pewnego czasu przekonuję się, że to może mieć bardzo duży związek z Kaukazem. Kiedyś kolega w rozmowie, Kowal, zwrócił mi uwagę, że finezja robienia tych grotów, jak również to, co wiąże się z metalurgią Kaukazu, a dzisiaj okazuje się, że również są to źródła, w tym tureckie, że te groty nawet do imperium sprowadzano stamtąd i tu stąd moja mocna sugestia. Zresztą często określenia czerkieskie pojawia się w inwentarzach i no tylko pytanie, co za tym stoi. I te strzały się różnią wszystkim, i długością, i drewnem, bo ile tam była sosna, co jest typowe dla strzał tureckich, przynajmniej XVI, XVII, XVIII wiecznych, to tutaj mamy do czynienia z klonem. Czyli i to klonem być może jakiejś odmiany wschodniej, czyli Acer tatarik, prawdopodobnie. Ale no, analiz nie mając, to można tylko przypuszczać, natomiast na pewno jest to drewno liściaste, to bezwarunkowo. I piękne groty, tutaj drugi komplet, też takich kompletów, one są strasznie zniszczone, pokrzywione, to jest po prostu cecha drewna przechowywanego w trudnych warunkach, ale piękno wykonania, niewątpliwie duże, z tym, że to są bardzo duże strzały, bo o ile dodam strzały te tureckie, luksusowe, one nie przekraczają 71 cm z grotem, który jest malutki, to te sięgają do 90 cm, 82 to chyba najkrótsza, a w późniejszych egzemplarzach XIX-wiecznych nawet czasami dochodzą do metra, ale tutaj nie ma takich, więc to też jest być może ważna taka uwaga chronologiczna. Mamy strzały tak zwane bojowe. To oczywiście są określenia, które ukułem na swoje potrzeby, więc one albo, że tak powiem, będą akceptowane, albo może ktoś wymyśli coś lepszego. Natomiast tu jest rodzaj strzały, która jest bardzo dobrze wykonana, przy minimum, przy takiej oszczędności środków technicznych czyli taki, jakby ja bym to nazwał, no taka amunicja powiedzmy standardowa, tak? Natomiast niezależnie od tego, warsztatowo bardzo wysoki poziom, my patrzymy na to jako twórcy strzał, nie ma tutaj możliwości zarzucenia wiele, chociaż jest wiele odmian, pododmian i tutaj te strzały nie tworzą jakiegoś wyrazistego kompletu, zdarzają się pewne powtórzenia pewnego standardu, ja bym to powiedział takiego kalibru, czy może nie wiem, tak jak na amunicji dwudziestowiecznej są jakieś tam znaczki fabryki czy czegoś, że tutaj ta oszczędna malatura białej osady i czerwonego paska, który rzadko kiedy jest multiplikowany, nie ma tu srebra, złota, chociaż czasami w tego typu strzałach zdarza się. Jeżeli widocznie ktoś zamawiał, płacił więcej, to dostawał lepszy towar. Natomiast bardzo brzydkie groty, ale technicznie przypuszczalnie one wystarczały, no, w sensie kowalskim. Tutaj jest jeden pokazany, odrdzewiony. Taka szybka praca, ale funkcjonalność wydaje mi się wystarczająca, żeby tą strzałą zrobić, że tak powiem, to, co się założyło, czyli raczej no, chyba komuś krzywdę. Tak? Może nie zabić, ale przynajmniej na chwilę wyłączyć z walki. Kolejne przykłady takich strzał, jest ich sporo, jest ich, nie chcę w tej chwili musiałbym znaleźć, ale kilkadziesiąt sztuk, 40 czegoś tak. Tam będzie na końcu jeszcze zestawienie. I tutaj akurat groty nieodrdzewione, nasady, no bardzo ładnie piłowane, czasami destrukty,
ale tutaj no, to trzeba się opatrzyć po prostu. Jeżeli się tych strzał przerzuci trochę, to ja tutaj zacytuję, chociaż nie interesuję się numizmatyką, ale jest ostatni taki znany numizmatyk, youtuber i prowadzi dom aukcyjny w Warszawie, Daniel Marciniak. Ja czasami sobie z nudów to oglądam, bardzo mi się podoba jego jaka parafraza chyba czyjegoś powiedzenia, że wiesz tyle, ile widzisz, tak? Albo widzisz tyle, ile wiesz. I tu tak samo jest, jeżeli po prostu coś widzimy pierwszy raz, to możemy mieć wyobrażenia. Jeżeli znajdujemy jakąś powtarzalność i jeszcze ktoś nam wytłumaczy, z czego to wynika, albo z czym to się je, to nagle to się układa, po prostu wskakuje jak puzzle, jak klocek do układanki i z tego można tworzyć jakąś wartość interpretacyjną, przynajmniej do dyskusji w taki na przykład sposób jak dzisiaj. Tutaj kolejna strzała występująca w kilku zaledwie egzemplarzach, łącznie chyba 4 czy 5. I tutaj z racji tego, że ona, tutaj są resztki piór, ale zaraz pokażę, dlaczego nazywam ją birkutową, zasługuje na wydzielenie, zarówno jeżeli chodzi o wartości artystyczne, tu już są te zdobienia, trochę skromniejsze, ale są dosyć duże. No grot też taki aspirujący do grotu, powiedzmy w typie tym czekieskim, ale to daleko mu do tego. Owijki przy grocie, kryjące ścięgna i tak dalej, a tak one wyglądały zanim, że tak powiem, się te pióra wykruszyły. Jeżeli Państwo widzicie, to jest zdjęcie z przełomu wieków, albo XX wiek, początek, jakieś głębokie przedwojnie, albo koniec XIX wieku. Chyba z jakiegoś katalogu bodajże Muzeum Czartoryskiego, ile dobrze pamiętam. Nie zapisałem tego, to mogę do tego trafić. No i tutaj powiększenie, oczywiście znany kołczan, który jest na wystawie, dzisiaj pięknie błyszczy i się skrzy. Natomiast po stronie tej lewej powiększenia widzimy dwie tego typu strzały z pełnym opierzeniem i tu wyraźnie te ciemne pola na dole lotki wskazują na pióro ogonowe orłonia, czyli bielika. I tu raczej nie ma mowy o tym, żeby ktoś znalazł lepsze wytłumaczenie. No i oczywiście rozliczne potwierdzenia źródłowe, gdzie nawet chyba Łoziński o tym też pisze, no, strzały birkutowe to automatyczne. Na razie niestety to zdjęcie, powiem Państwu, popełniłem przestępstwo, nie będę mówił kiedy to było. No, to na górze to jest z fleszem zrobione, ale to tak niechcący. Myślę, że to dla dobra sprawy ktoś mi to wybaczy, bo tam po prostu nic nie widać, ona jest wysoko i inaczej się tam nie dała. Tam są rąby, tam są pola barwne, wielobarwne, nawet rzekłbym, że tam jest ich za dużo niż powinno być w takiej tureckiej strzale, więc ona się troszeczkę wyróżnia, nie tylko tą owijką, pięknym grotem, masywnym, takim bojowym, ale też ta specyficzna muratura, która no, ma cechy takie tureckie, ale też być może można na to spojrzeć inaczej. Tutaj mamy jeden egzemplarz, jedyny, ale mający super analogię w zbiorach drezdeńskich i Daniel, tutaj wspomnę o tym, bo to też między innymi z tego okresu nasza zażyłość się wzięła i współpraca, miał okazję kwerendować zespół jeszcze z kilkoma łucznikami i zainteresowanymi łucznictwem historycznym. Miał okazję kwerendować zbiory drezdeńskie magazynowe, jak również część kolekcji Turkische Kammer. I tam takich rzeczy jest dużo w tych zbiorach, chyba najwięcej z takich strzał, o których wiem, czyli strzały klonowe, ale nie takie proste, tylko pięknie zdobione, skromniej niż tureckie, ale jednak z dużą ilością tego srebrnego drucika, czy tam pozłacanego z polami barwnymi. Inaczej to jest robione, ale widać, że to jest coś innego. No i pewnie też orle pióra były, tylko niestety tutaj niewiele zostało, tylko w tej części, gdzie jest pigment niebieski, który wydaje mi się, że on ma jakiś tam związek z solami miedzi, więc on znakomicie w przeciwieństwie do czerwonego powoduje, że ten klej tam lepiej trzyma te lotki i to jest takie zauważalne. Natomiast również dodam, że całkiem ciekawe okazy znajdują się w zbiorach podchorzecki, czyli w Tarnowie, do którego być może jutro jedziemy, chociaż tam te rzeczy już widziałem, ale kolega nie widział. I tam też są, tylko niestety są strasznie poniszczone, tam nie ma piór, ale jest kilka kompletów. I te wszystkie cechy, które dodam, że również w tych strzałach w Tarnowie jest jeden albo dwa te gwiżdżące, te świszcze. Oczywiście nie zachowane, ale kończą się tymi trzpieniami, czyli też widać, że tam coś fajnego się działo z tymi strzałami.
no, znany każdemu i do kanonu, powiedzmy, takiej pewnej wizji strzałów polskich, bo dodam, że moje poszukiwania tutaj między innymi też wiążą się z tym, że jestem bardzo ciekaw, bo w źródłach to funkcjonuje, jak wyglądała recepcja wzorców no, tych orientalnych, bo to się łączy, to łucznictwo z Orientem, jeżeli chodzi o wykonawstwo sprzętu na ziemiach Rzeczpospolitej. No i tutaj Jerzy Werny przed laty już wprowadził, nie wiem czy pierwszy, czy może ktoś wcześniej jakieś próby robił, no, że z racji tych herbów, że to są takie rzeczy. No i rzeczywiście one odbiegają, no ale to znowu kwestia dyskusyjna. My jesteśmy przedwczoraj po kwerendzie resztek zbioru takich niepokazywanych na wystawie w Arsenale, czyli tej części Muzeum Narodowego, tej nie czartoryskiej. No i tam są dwie tego typu strzały, czyli łącznie jest ich 6, nie mają grotów, są, no, wydawało mi się, że bardziej zniszczone niż są, natomiast tutaj sugestia, że te strzały przeszły pewien lifting i być może ich pierwotny wygląd był nieco inny niż to, co widzimy tutaj. Że te pola barwne może pierwotnie były inne, natomiast no, tutaj pewne rzeczy, które są widoczne, jak się powiększy i jak się przeanalizuje, stawiają mnie, że tak powiem, no, czy zaczynam coraz bardziej wątpić w tę czerwień i zieleń tych rąbów, która no, wydaje mi się, że może być wtórną jakąś no, przy udoskonaleniem tych strzałów, być może już muzealnym, tylko pytanie kiedy, czy w ogóle się tego dowiemy. No i groty oczywiście, te dwa najbardziej charakterystyczne, tutaj w magazynie jest jeden, drugi jest na wystawie, można go oglądać z tymi nabiciami. To nie jest nic niezwykłego paradoksalnie, to jest często notowane w źródłach, że są takie groty i w Radziwiłłach, znaczy w inwentarzach Radziwiłłów spotkałem to i widziałem gdzieś takie groty w kolekcjach zachodnich. To było pewnie częstsze niż nam się wydaje, natomiast tak jak nabijanie, prawda, szabel, tylko że po prostu no niestety strzała nie cieszyła się aż taką estymą i ilość zachowanych obiektów muzealnych jest znikoma, a korozja jeszcze dodatkowo. Z doświadczenia archeologicznego wiem, że wszystkie bimetaliczne rzeczy korodują, tak jak stal sama, jeszcze lepiej niż najczystsze takie słabe żelazo ponoć jest najmniej podatne na korozję. Wszystko, co tworzy jakąś tam elektryczność i tak dalej, to po prostu, więc często metodą elektrolizy, czy usuwano te rzeczy, no teraz na pewno, jeżeli Państwo się interesują bronią, bo jesteśmy przecież w Towarzystwie Miłośników Barwy i Broni, te najnowsze odkrycia tutaj, jeżeli chodzi o Ostrów Lednicki, tak, tych rzeczy, no kiedyś to wszystko tam rzucano a dzisiaj nowy sprzęt, możliwości prześwietlania pokazują, że właściwie tam nie było żelaza, które, jeżeli ono służyło walce, nie byłoby zdobione. Mniej, bardziej skromnie, bardzo bogato, no ale Ostrów Lednicki to wiadomo, to jest miejsce no, specyficzne, więc tam jest ta górna, tam chwytamy tą górną warstwę. Więc mamy to i dwa komplety bardzo ciekawe. Ten najliczniejszy, też 30 chyba parę, czy jakoś tak egzemplarzy, które nazwałem Smalta, ponieważ przypuszczam, że ten taki brzydki, niebieski, rozmyty na tych polach barwnych, to jest barwnik zwany Smaltą, taką grubo zmielony, czyli nie mający nic wspólnego z... Jest to jakaś taka mieszanina tam szkliwa, szkła mielona, tak jest to w tym. Dosyć tani, powtarzający się w analizach strzału, na przykład z Karlsruhe, barwnik, który się pojawia, jako taki tańszy w stosunku do odmian tych malachitowych idących w stronę niebieską, czyli nie zieloną, tylko to, jak tam się nazywa, zapomniałem. No i grot oczywiście, występują dwa rodzaje groty w tych strzałach i paradoksalnie jest to bardzo ciekawa grupa strzałów, w której występują chyba największe skoki, jeżeli chodzi o stany zachowania. Od takich, że prawie trudno rozpoznać, że one pochodzą z tego kompletu, aż po doskonale zachowane, co też wydaje się jest niesamowicie ciekawym aspektem analizy tego zbioru.
co się stało z tymi strzałami, że jedne po prostu wyglądają jakby, nie wiem, leżały na dziedzińcu, a inne po prostu cały czas były z pietyzmem gdzieś eksponowane, przechowywane, bo raczej wydaje mi się, że nie są to stare strzały, stawiałbym intuicyjnie na XVIII wiek, natomiast zróżnicowanie stopnia zachowania tego zbioru jest tak duże, ja tego dzisiaj nie pokażę, ale dzisiaj właśnie fotografowaliśmy, ponieważ no na początku wydawało mi się, że tam są różne komplety, ale jak porównywałem te cechy malatury, tego wzornictwa, jak również cechy metryczne, długości, jak również średnic, to okazuje się, że to wszystkie te strzały, niezależnie od stopnia zachowania, proszę bardzo, tutaj to jest to samo, tylko ponieważ to są malatury laserunkowe, to są malatury wielowarstwowe, czasami właśnie z takim lustrem w postaci białego pigmentu, na który nakładane są inne kolory, żeby tą kolorystykę uczynić głębszą, taką przypominającą trochę kamienie szlachetne czy półszlachetne, czy imitacje, bo i takie rzeczy właśnie w tych strzałach można zobaczyć. No i tu skorodowane groty dwóch typów, czyli i bardzo fajnie, ponieważ dzisiaj właśnie z zachwytem przyglądałem się temu górnemu grotowi, temu płaszczakowi i te groty występują w łącznej kolekcji w kilku egzemplarzach. Bardzo mnie cieszy to, że on jest nieprzeszlifowany, więc on nie utracił pierwotnej formy na tym skorodowanym, tym górnym po prawej stronie. Widać taką tendencję do uzyskania tego grubego czubka, tak jak w tych strzałach no, tak zwanych czerkieskich. Co oczywiście jest dalekie od pierwowzoru, ale jakiś taki trend tutaj istniał. Są mniejsze groty, więc niewątpliwie ciężko było to uzyskać, chociaż w zbiorach drezdeńskich i Daniel taką strzałę wprowadził do obiegu, publikując z kolegami wnioski z tej kwerendy. No, strzały właśnie, które mają takie miniaturowe groty w tym typie czerkieskim. Oczywiście pytanie, kto z kogo czerpał, ale to już nie na dzisiaj odpowiedź. No i na dole bardzo ciekawy, malutki grot, taki w typie tureckim. Dodamy, że te groty z naszego punktu widzenia bardzo dziwnie wpływają na statykę strzały, bo łucznicy wiedzą, że jednym z elementów bardzo ważnym, poza takim ogólnym stwierdzeniem, że łuk i strzała powinny do siebie pasować. Niektórzy powiedzą, że jak mąż i żona, ale dzisiaj to może być takie trochę seksistowskie, że tam trącące myszką, więc użyję tutaj analogii bokserskiej, prawda, jak pięść do nosa, czy tam nos do pięści. W każdym razie to nie jest tak, że my możemy sobie z łuku strzelać byle czego. Znaczy możemy to zrobić, ale poziom satysfakcji, jak również efekt będzie żaden. Więc tu mamy te strzały, smalta tak zwane 1, no i smalta 2, mniej egzemplarzy, mocniej zniszczone, właściwie nie posiadające w ogóle żadnych resztek opierzenia, ale właściwie ta sama tendencja zdobnicza, dosłownie. Gorsze trochę pigmenty, rzadsza owika, parametry strzał bardzo zbliżone, chociaż inne drewno i nawet grocik też dosyć zbliżony. Przy założeniu, że on jest pierwotny, ponieważ tam się pojawiają takie dziwne rzeczy w postaci napraw, ale na razie jeszcze nie do końca jestem pewien, przekonany, jak to interpretować, więc na to za wcześnie. No i oczywiście egzotyka, coś co mnie niezwykle ubawiło. No w tym sensie, że takie rzeczy pojawiają się w naszych zbiorach, to mnie nie dziwi, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy takie rzeczy znajduję, takie rodzynki w cieście. Przypuszczam, że to jest po prostu, bo takie rzeczy są, bardzo bogata kolekcja etnograficzna zmieszała się w zbiorach kurnickich i występuje w różnych tam miejscach. Ten problem taki muzealny, rozgraniczenia rzeczy, które no, kiedyś były traktowane zdobniczo, nawet kratownice robiono ze strzał. Takie ozdobne, myśmy próbowali z kolegą zrozumieć, jak to możliwe, że wbijano gwoździe w te strzały i takie kratownice robiono. Jak niewielkie to miało znaczenie dla XIX-wiecznych muzealników, bo można ich śmiało już tak nazywać, bo to są przecież te wszystkie Waffenkammer i Waffensammlungi, ale no boli serce, ale tak i tak dzięki temu to przetrwało, nie poszło gdzieś tam do kosza. No i te strzały indiańskie niewątpliwie i to są strzały przypuszczalnie, podejrzewam, że związane z Władysławem Czartoryskim i jego peregrinacjami i zainteresowaniem życiem na zachodzie, w Paryżu. Bo pewnie, nie wiem, czy on był w Stanach, wiem, że był w Stambule, ale o tym powiem za chwilę, bo stambulskie rzeczy przypuszczalnie też mamy, które w tej kolekcji
są rodzynkami i to bardzo wysokiej klasy. Natomiast te strzały są, to tak jak ja bym gdzieś datował je w okolicach Little Bighorn, słynnej bitwy, gdzie Custer i jego ludzie przeszli do historii, chociaż może nie w sposób, który by chcieli. I to, co dzisiaj robiliśmy, wtedy nie zdążyliśmy, jest to stare zdjęcia takie. Po prostu na tych strzałach wysiadł mi jeden aparat, bateria się wyczerpała. No, jak to się bierze do ręki i normalnie strzelamy strzałami, które mają 28, 29, nawet 30, 32 cale, a nagle strzała, i to strzała, to nie jest jakaś tam strzałka, czy wyrób strzałopodobny, ma 40 cm, no to wprawia to w pewne onieśmielenie. Dzisiaj też właśnie z taką pewną dozą, tutaj są zdjęcia, nie wiem czy widać, ale taki obiekt, powiedzmy, że te standardowe strzały, które pokazywałem, to wagowo jest mniej więcej od 20 do 45 gramów jedna strzała z grotem. 45 to jest już dużo. Dzisiaj tam można prowadzić do jakichś wag sportowych, ale 20 gramów to nie jest mało, natomiast te strzały ważą po 5 gramów. A mają 40 cm długości. Dodam, że kościany grocik ma średnicę około 3 mm, natomiast osadka jest dosyć duża, no bo wiadomo, że... Natomiast bardzo ciekawy zestaw i wydaje mi się, że hipotetycznie szedłbym, te strzały wyraźnie wychodzą z tej całej kolekcji, że może mieć to związek z wizytą Władysława Czartoryskiego w Stambule, bo taką jakąś informację znalazłem, że on tam był i być może sobie sprawił taki zestaw. I tego typu strzały znalazłem, mają potwierdzenie w źródłach tureckich. Jest taka praca wydana Unsala i Yücela, jakkolwiek się to wymawia, w latach 90. niestety koszmarnie i w języku tureckim i bardzo słabe ilustracje, gdzie on właściwie opisuje materiały stopkapi, które tam są, te setki tych strzał, może tysiące to przesada, setki łuków, no tam jest wszystko, więc to jeżeli zbiory tureckie zostaną opracowane kiedykolwiek, może tak będzie, bo to się dzieje, ale to bardzo powolnie i oni mają czasami większe problemy niż my w Europie, bo takie orientalistyczne osiągnięcia na punkcie znajomości łucznictwa wschodniego mają Niemcy i Brytyjczycy od końca XIX wieku. Najpierw Niemcy, później Brytyjczycy przejęli część tej tureckiej schedy, a dzisiaj Turcy to odradzają. To bardzo nas cieszy. Mamy w tym swój udział, ale to może też w dyskusji. Więc te strzały mają swoje poświadczenie. To jest najkrótsza formuła strzał odległościowych, 40 cm, konkretnego typu strzały, który też dla łuczników jest formą dość znaną, chociaż w takim aspekcie tak bogato kolorystycznie rzadko reprezentowany w zbiorach i raczej wskazujący na dosyć wczesną metrykę. No ja bym tutaj zasugerował jakiś też może druga połowa XVIII wieku. Raczej nie starsze i raczej nie XIX wiek, bo tam już następuje totalny regres umiejętności, rynek łucznictwa tureckiego siada, próbuje być wskrzeszany tam przez jednego z tych ostatnich sułtanów, ale to obserwując, zwłaszcza te rzeczy, które są na rynkach antykwarycznych, tam widać, że jest totalny regres, że się wraca w łukach, odnawia stare łuki, przerabia, nie tworzy się właściwie za dużo nowych, nie ma warsztatów, już nie ma mistrzów, no po prostu już jest łucznictwo, tam już jest w totalnej defensywie. No i taki też kwiatek w butonierce. No pytanie właśnie, czy pani Izabeli? Wydaje mi się, że to może gdzieś jeszcze haczyć o jej czasy, bo to są strzały takie w typie angielskim, tylko takie zminiaturyzowane. Jedna ma nawet ta, którą pozwoliłem sobie pokazać, napisanym ołówkiem, numerem 1. Nie wiem, czy to nie jest oryginalna numeracja, bo kiedyś numerowano strzały. One były na tyle zróżnicowane, że chcą celnie strzelać. To jest znane w łucznictwie angielskim, sportowym, takim quasi-sportowym, powiedzmy wiktoriańskim, że strzały numerowano, ja mam numer 1 ołówkiem napisane i nie wygląda mi to na opis muzealny, to nie jest żaden numer inwentarzowy i znajduje się w takiej części tutaj przy tej wklejce rogowej, bardzo finezyjnej, ale nie mam tu lepszego zdjęcia, bo dopiero robiłem dzisiaj. No i 3 trochę takie zminiaturyzowane, też kościane grociki, no ale tutaj, żeby Państwu uświadomić, jak to jest różny materiał, nie tylko wizualnie, no to pokazuje na wadze, to jest 17 gramów, czyli to przy tamtych takich wykałaczkach to jest po prostu taki
To taki patyk, nie? Taki patyk po prostu. Ale też przyznam szczerze, bo kolega na przykład z Irlandii, to wiadomo, może mieć do tego jakiś tam nie resentyment, natomiast ja byłem zaskoczony, że one są ładnie wykonane. Widziałem brzydsze strzały w zbiorach włoskich na przykład, które są określone jako włoskie militarne strzały w typie takim zachodnioeuropejskim, czyli 3 lotki inaczej cięte, oddalone od osady, osadki innego typu. Tu nie ma to nic wspólnego, tu nie ma żadnego naśladowania Orientu. Nie, to jest tradycja, którą my przyjęliśmy w uczniostwie uważać za tradycję anglosaską, w przeciwieństwie do tradycji kontynentalnej, takiej francusko-belgijsko, prawda? Bo tradycji niemieckiej w zasadzie to nie ma. Łucznicze, tam kusznictwo bardziej już szybciej zaczęło hulać niż ewentualnie fascynowali się Orientem. No i jak to ilościowo wygląda, to już nie będę tutaj czytał, bo szkoda czasu, bo już rozmawiam chyba dosyć długo. Będę zbliżał się do końca. I daje to 140 mniej więcej. Ja tutaj dodam, że ciężko mi jest liczyć te rzeczy, bo czasami to są jakieś końcówki, fragmenty, które do końca sam nie wiem, czy one. Po prostu mało czasu mieliśmy. Część połamańców takich tych tatarsko-czerkieskich, bo tych strzał jest dużo w destruktach, być może tworzy fragmenty pojedynczych strzał, których nam się nie udało dopasować, a też nie obiecaliśmy panu Mateuszowi, że nie będziemy tam grandzić, przekładać tego, bo przyjdzie kolejna inwentura i będą problemy. Więc po prostu traktujmy te 140 jako taką liczbę szacunkową z możliwością mojej pomyłki, nie muzeum, tylko mojej. I patrzcie, umknął mi jeden slajd, czy nie? Aha, nie, bo ja nie dałem go. No i Państwu powiem, że do tej liczby można spokojnie dodać jeszcze 20 egzemplarzy, łącznie by byłoby 160 z tych 240, co i tak nie jest złym rezultatem, nawet jeżeli nie liczyłem tych strzał południowoamerykańskich, to też jest około 5 sztuk, bo jedna w Muzeum Narodowym, 4 u Was, one pewnie stanowią komplet, ale ja nawet przy takiej ilości tych pięknych strzał nie miałem siły, żeby się zmusić do tego, żeby je obejrzeć. Także nie zawracałem panu Mateuszowi na razie tym głowy. Być może wrócimy do tego, ponieważ między innymi asumptem dla mnie chociażby jest nowo otwarta wystawa w Poznaniu w Muzeum Etnograficznym, gdzie możemy podziwiać kilkaset strzał wystawionych w jednym pomieszczeniu, które jest wspaniałą kolekcją geologa związanego w jakiś tam sposób z Wielkopolską, który przekazał w 20 latach to muzeum. I ta kolekcja jest po raz pierwszy eksponowana od 100 lat. Zapraszam do Muzeum Etnograficznego w Poznaniu. Ja po prostu będę tam chodził, żeby ładować baterie w każdy wtorek, bo też wtedy mamy dni bezpłatne w Muzeum Narodowym i ja się czuję tam po prostu jak w bajce. Z każdej strony lecą strzały. Wiadomo, że te strzały, one to są strzały papułaskie, czyli właściwie pytanie, czy strzały, one nie mają piór, więc takiej kategoryzacji europejskiej można widzieć w tym jakieś patyki takie długie do żgania. Ale załóżmy, że to są strzały, natomiast finezja wielka, taka etnograficzna, i radość dla oczu człowieka, który kocha łucznictwo niezależnie od epoki, okresu i nie uważa, że jedno jest lepsze czy gorsze, one są po prostu inne, a piękno świata zawsze uważałem polega na jego różnorodności. No i proszę Państwa, przedostatni slajd. Chciałem podziękować nie Państwu, tylko tutaj Jerzemu Wernerowi niejako się ukłonić, osobie, której nigdy nie miałem okazji poznać, natomiast ta książka, którą zresztą dzisiaj jeden egzemplarz kupiliśmy antykwarycznie i Daniel jest jej posiadaczem, jego dorobek, jego pasja w tych latach 60., gdzie on doprowadził, bo ja nie mam żadnych tam, dzisiaj jeszcze pracowaliśmy nad tym biogramem jego informacji. Jerzy Werner urodzony w 20 roku w Krakowie, tyle wiedziałem do dzisiaj. Wiem już, że zmarły w 90 roku, czyli przeżył lat około 70, z czego w jakimś momencie był dosyć aktywny, jak na warunki polskie tamtych czasów, jeżeli chodzi o piśmiennictwo łuczniczo-historyczne. I oczywiście profesor Żygulski też często go cytował, więc jest to osoba dla nas zainteresowanych łucznictwem. Dodam, że nie było prawie żadnej literatury, poza przedwojennymi takimi quasi-sportowymi, chociaż w naukach drewnianych, to właściwie poza Jerzym Wernerem to nie było nic. I on dawał jakieś takie pierwsze pierwociny wiedzy na ten temat, możliwości mówienia, pokazywania. Taka czarna nawet
czarno-biała ilustracja, no, nikczemna w stosunku do tego, co dzisiaj można w katalogach pokazywać, czy na online, jednak i tak rozbudzała wyobraźnię dziecka. Dodam Państwu, że jeden z takich kołczanów na podstawie czy pracy Żegulskiego, czy tam Stara Broń, to ja jako dziecko jeszcze w wieku szkolnym próbowałem zrobić z resztek plecaka takiegoś skajowego, nie mając dostępu do skóry, ozdabiając te wszystkie, no nie hafty, ale ozdabiając jakimś tam długopisem, bo jeszcze nawet nie było flamastrów, na przykład nie miałem do niego dostępu i ja ten kołczan mam do dzisiaj. Jestem z niego dumny, że go przechowałem, bo to pokazuje, jak, że tak powiem, można zainspirować się, jeżeli ktoś coś nam fajnego pokaże. I tu bardzo dziękuję też za zaproszenie dzisiaj, bo osobiście uważam to za duży zaszczyt, że w miejscu, gdzie Jerzy Werner się urodził, tworzył, no umarł, mogę czuć się jego duchowym, w minimalnym zakresie następcą i myślę, że mam ku temu jakieś podstawy. Natomiast bez jego osoby być może by mnie tu nie było i nie zawracałbym Państwu głowy. I tu ostatni slajd, żeby stało się zadość. Ja również Państwu dziękuję za uwagę. Nie dopisałem tutaj, zapraszam do dyskusji, ale to jest chyba oczywiste, bo ja dyskutować lubię i mam nadzieję, że nie przestanę tego lubić od dnia dzisiejszego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy serdecznie. Dyskusja jest stałym punktem naszych spotkań, wobec czego, proszę Państwa, oficjalnie otwieram. No i zapraszam Państwa do zadawania pytań prelegentowi. Ja też zadam kilka pytań, ale przepraszam, dzisiaj jestem już po 5 godzinach wykładów, więc już ledwo mówię. więc może ktoś z Państwa. Pan Tomasz. Dwa pytania. Pierwsze takie, czy w tym zbiorze były jakieś strzały japońskie, chińskie, afrykańskie? Nic o tym nie wiem, czy były. Nic o tym nie wiem, czy były. Natomiast no, ja nie znalazłem nic takiego, co by dało jakikolwiek asumpt, żeby sądzić. Pokazałem to, co jest moim zdaniem. I wszystko, co dało nam się uporządkować w takie logiczne ciągi, które nazywamy kompletami strzału, typami strzału, w zależności, bo to jest bardziej skomplikowane, wyklucza moim zdaniem obecność takich przedmiotów o proweniencji japońskiej, afrykańskiej, nie wiem jakiej pan namierzy, no żadnej innej. Natomiast jest rzeczywiście tylko ta indyjska w egzemplarzach 4, czyli 2 sprawiedliwie podzielone na Muzeum Narodowe i Kolekcje Czartoryskich. To jest jeden komplet, chociaż no, ten z wystawy to znam tylko z wystawy, czyli no, nie miałem go w ręku, więc mogę mówić tyle, ile widziałem. Natomiast powiem tak, w ogóle skład tego zbioru jest dosyć ciekawy i właśnie mając możliwość porównania z innymi kolekcjami, chociażby podchorecką, która też ma jakąś swoją historię bardzo skomplikowaną, tutaj w ogóle na przykład nie ma kategorii strzałów tak zwanych puta tarczowych, co jest nagminne w kolekcjach, a tu nie ma ani jednej. Tak? Pojawia się ten flight, ale myślę, że on jest takim późnym odpryskiem. Natomiast nie ma żadnej strzały z ten. Jeżeli chodzi na przykład o analogie takie, tutaj, jeżeli mam głos, to te strzały bojowe bardzo ciekawe mamy w Poznaniu, w tym zbiorze po Szawgoczach. Nie wiem, czy mam mówić, kim był Szawgocz. To był taki ród, który w czasach Sobieskiego był tak pomiędzy, prawda, stroną austriacką, tam takim jakimś rodzaju takiego ambasadora, czy posłańca, czy kontaktowego oficera. Więc ród zasłużony również w czasach wiedeńskich, no i też dysponujący znakomitą kolekcją broni orientalnej, tak jak powiedziałem, część jest na Wawelu, część w Poznaniu. Na szczęście my mamy wszystkie rzeczy łucznicze, z tego co wiem. Niestety próbowałem się z panem Czyżewskim skontaktować, ale pewnie jest tak zajęty z tego, co słyszałem. To szykuje się nowa wystawa zbrojowni. Nie odpowiedział na moje pytanie, czy coś poza łuczniczego, poza tym, co jest na wystawie, jeszcze w magazynach by zalegało. Ale no, rozumiem, że to nie jest z racji nieuprzejmości, tylko po prostu zapracowania. Ale ja poczekam. Jeszcze mam drugie. W pewnym okresie, w czasie parad husarzy i pancerni, szczególnie w początkach XVIII wieku, mieli bardzo ozdobne kołczany, w których były strzały, które nie były bojowe,
albo były to atrapy strzału. Po prostu chodzi o to, żeby ładnie z kołczanu wystawały. Czy coś takiego, takie atrapy pan tutaj znalazł? To znaczy, ja nie do końca zgodzę się z tym, jak pan to przedstawia, bo szczerze mówiąc, pójście w stronę atrapy, to nie wiem, musiałby pan mi zacytować źródło, natomiast Kitowicz nie pisze o atrapach. Natomiast faktycznie w XVIII wieku, ja wierzę Kitowiczowi, w sensie, no, może nie bezkrytycznie zupełnie, ale był bardzo dobrym obserwatorem i na logikę mi to pasuje, zwłaszcza, że od kilku lat studiuję inwentarze, w tym XVIII-wieczne i rzeczywiście widać regres, widać tą tendencję taką spadkową. Poza tym literatura, wypieranie łuku przez broń palną jest oczywiste w sensie militarnym, no były na ten temat dyskusje, Rzeczpospolita była rozległa czasowo, ale do atrap się nie zgodzę, natomiast ten element prestiżowy czy nieużytkowy wydaje mi się, no właśnie nie szedłbym w tą teatralność. Powiem o takiej przygodzie związanej z teatralną formułą, jeżeli chodzi o ucznictwo. Kiedyś miałem okazję dziękować za piękną stronę internetową Muzeum w Kassel, które zamieściło swoje orientalia, Turcika, czy tam Turcika, jakowi to wymawiać. I tam się pojawił w katalogu łuk, który został opisany jako właśnie rekwizyt teatralny. No i to wzbudziło moje, no może nie święte, ale oburzenie, ponieważ zobaczyłem w tym piękny, o bardzo silnym ugięciu użytkowym, czyli no, pewnie był za długo z założoną cięciwą, łuk typu, powiedzmy, no, perskiego, ale taki w stronę nawet idący już północnych Indii, czyli Mogołów, który oczywiście charakteryzuje się tym i każdy łucznik, czy historii i tak dalej, że to może jakieś roboty lwowskie, czy to w ogóle jest łuk, czy to nie jest jakaś atrapa, może jest to coś bardzo ciekawego, tylko że to wszystko się kryje pod tym pokrowcem skórzanym, być może wtórnym, tak jak i to okucia. Natomiast tutaj ja nie wierzę w tą teatralność, to znaczy, no, jakby to powiedzieć, no nie da się nalać wody do zbiornika auta, żeby jechało. Więc ja myślę, że nawet jeżeli w pewnym momencie te łuki przestały odgrywać rolę funkcjonalną, to jednak do tych kołczanów wkładano prawdziwe strzały. Robienie jakiegoś takiego rekwizytu, nawet te strzały z tymi rąbami, one są strzałami, które mają no, wiele problemów same ze sobą, czyli twórczych, ale wydaje mi się, że w jakiś sposób można było nimi strzelać. Natomiast tam jest szereg kontrastów, ale to nie na tą dyskusję. To godzinę byśmy mogli z Danielem mówić o tym, co dzisiaj mieliśmy w ręku, dyskutowaliśmy, ile tam problemów jest interpretacyjnych, ale to nie jest moim zdaniem atrapa. Natomiast czym jest, tego nie wiem. Natomiast być może rzeczywiście sprawia wrażenie, jakbym to nazwał, wyrobu pozawarsztatowego, jeżeli chodzi o pewne no, tendencje, które możemy nazwać warsztatowością. Bo wiemy, że Turcja miała to znakomicie zorganizowane. Wiemy to ze źródeł tureckich, że istniały warsztaty stambulskie, że istniały warsztaty pozastambulskie, że istniały te gildie pałacowe i niepałacowe, że istniał obrót bronią legalny i nielegalny, a nawet więcej, istnieją polskie dokumenty celne i te archiwalne, gdzie przy każdym królu pojawiały się drukowane takie edykty i tam w przeciwieństwie do sajdaków i strzał pojawiają się ceny łuków, a właściwie tam cła chyba za łuk. I nawet znalazłem w XVIII wieku, że o ile we wcześniejszych, takich czasów Sobieskiego i wcześniejszych tych edyktach celnych, tam się wymienia łuki edirneńskie, czyli z Adrianopolu, Edirne, i stambulskie, i one miały różne ceny. Stambulskie oczywiście były droższe. Były łuki białochoreckie, czyli tutaj okolice Odessy dzisiejszej, a na przykład w tym XVIII-wiecznym, który znalazłem 2 tygodnie temu, tam się pojawiają łuki jaskie, czyli jassy chyba bodajże, dobrze pamiętam. Ale nie sprawdzałem tego jeszcze, więc mamy zupełnie coś innego, tak? Ale to wszystko jest bardzo duży problem dla mnie, ponieważ wydaje mi się, że o ile opracowanie zbiorów stambulskich
rozwiązałoby wszystkie nasze problemy. Byśmy wtedy mogli po prostu wiedzieć, że jeżeli czegoś nie ma w Stambule, bo tam chyba była dosyć wyraźna granica między trofeum takim jakimś weneckim, te rzeczy, które szły na złom i dzisiaj są gdzieś tam w Nowym Jorku, wykupione przez Bashforddina, to te rzeczy z Rodos, prawda, to w Topkapi wydaje mi się, że tam jest ten świat ich łucznictwa. Wątpię, żeby tam były jakieś strzały zrobione przez Ormian lwowskich, czy jakiegoś tam... Albo w prawda. Aszkeri Muzeum. No, Askeri to nie. Tam jest taki sam młyn, tam afrykańskie strzały uchodzą za tureckie. Nie mówmy o Askeri, bo to jest, podejrzewam, sytuacja podobna do naszego zacnego muzeum, prawda, broni w Warszawie, gdzie tam są rzeczy i kolekcjonerów tego tam słynnego na S. Tam są też rzeczy, które wydaje mi się, gdy otworzymy woreczek ze strzałami w Muzeum Wojskowym Warszawskim, ja tam nie kwerendowałem jeszcze, wolę jeszcze Jasną Górę obskoczyć, jak mi się uda, bo tam na pewno jest ciekawy zbiór nieliczny, 30 paru strzał i wydaje mi się, że godny obejrzenia, chociaż być może dosyć jednolity. Natomiast boję się tego, co jest w Warszawie, bo tam może być wszystko. I tam może być ta Japonia, Afryka i wiele innych fajnych rzeczy, mniej fajnych. Często ku swojemu zaskoczeniu, już ostatnie zdanie, żeby Państwo mogli zadać jeszcze jakieś pytanie. Im mniej oczekujemy, tym więcej dostajemy. Czyli ja nie boję się niespodzianek. One cieszą, a nie martwią. Ja się zapytam jeszcze tak zupełnie, wywołał Pan właściwie sam pytanie moje. Jak właśnie ze zbiorami w Wenecji? Bo tam przecież militarów jest sporo i w Pałacu Dożów i w Muzeum San Marco. Już mówię, oczywiście Są tam strzały też? Bo przyznam szczerze, ja tam ta sama biegałem gdzie się dało, ale nie zwracałem uwagi za bardzo. nie zobaczy i Pan na wystawie, tak samo jak Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, jak w paru jeszcze innych muzeum. No, jesteście chlubnym wyjątkiem, chociaż no, z przykrością stwierdzę, że gdyby mnie ktoś poprosił o zapytanie, niezależnie od stanu, tak, bo to kwestia już Waszych ustaleń, historyków sztuki, estetów, jaką strzałę warto pokazać, ale no niestety z mojego punktu widzenia te najciekawsze no, często mają najgorsze stany. I teraz pytanie, czy taki przedmiot należy eksponować, bo dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jestem też przeciwnikiem takiego sztukowania, takiej konserwacji, która zaciera pierwotne ślady, a restytuuje, nadbudowuje, no, przepoczwarza produkt historyczny, który... Ja jestem archeologiem. Musicie Państwo rozumieć, że ja podchodzę w taki sposób, no tak mnie nauczono i uważam, że nie wszystko należy przekopać, tak? Czyli jednak doprowadzenie strzały 200-300-letniej do stanu pierwotnego jest absurdem, jest niemożliwe i będzie to taka implementacja, która dzisiaj być może ma miejsce czasami. Czyli lepiej zrobić kopię. Lepiej zrobić kopię. Tego też nie wypada mi mówić, ale jeżeli lepiej zrobić kopię, to się pochwalę. Pan Mateusz, ponieważ tutaj już smoki wypadły, już, że tak powiem, ja się przy okazji pochwalę troszeczkę tym, ponieważ my czasami coś gubiemy. To też jest, właśnie po co taka kwerenda, tak? To nie tylko, żeby zaspokoić swoje ego, połechtać, że tego nikt nie robił, że warto tutaj coś wyciągnąć, ale dla nas jest to inspiracja do tworzenia również. My jesteśmy twórcami strzał i również ich użytkownikami. Czasami idzie to w parze. Ja tutaj pozwoliłem sobie, jeżeli Państwo są sobie, niewiele folii, zrobić na podstawie zdjęć ubiegłorocznych, nawet nie opomiarowanych, tylko na podstawie papieru metrycznego, znaczy milimetrowego, pokusić się o zrobienie tych wykałaczek. Nie? No i Pan Mateusz był zachwycony, chociaż ja mam bardzo dużo zastrzeżeń do mojej niegodnej sztuki, więc jeżeli ktoś chciałby, dodam, że te strzały są eksponowane w muzeum w ilości 5 sztuk, a 10 jest w magazynie. Pan Mateusz widział, to już tutaj pozwolę sobie Panu może taką wykałaczkę. No i powiem Wam, ja celowo przywiozłem, nie żeby podłożyć Panu Mateuszowi, tu kolega i koleżanka. One są, one są 1 do 1. one są znaczy tak wygląda to, co jest... Nie, jest doskonalsze, nie, sama Jak to się ma do oryginału? No, starałem się. Nie, znaczy, czy to jest konstrukcja? To jest konstrukcja, natomiast ja robiąc ją nie miałem w ręku oryginału.
I dzisiaj celowo myśmy nie zrobili zdjęcia. Bo kolega włożył rękę, a ja chciałem zrobić zdjęcie, jak one wyglądają przy oryginałach. Ja spodziewałem się, ponieważ ja robię strzały od 40 lat ponad. I wiem, z czym się robiłem i do muzeów i tak dalej, nadal to robię. Zazwyczaj naszym problemem jest niedocenienie dawnych wariantów. Ja mówię o tych finezyjnych rzeczach. I zazwyczaj robimy za duże, za toporne i to się powtarza na wielu twórcach. Natomiast jak położyłem oczywiście, to się zgodziło z moim przekonaniem, co nie znaczy, że, no wiecie, pierwsze koty za płoty. No, nie wstydzi się ten, kto jest, nie wiem, bezwstydny, natomiast ludzie rozsądni uważają, że błądzić i nie ma rzeczy nie do poprawienia, jak mówił kiedyś profesor archeologii Stefan Wincenty Krukowski. Użyłem tego motta w swoim doktoracie, ale chyba recenzenci go nie zrozumieli. Jeden był z Krakowa, no. Ale to był archeolog, nie bronioznawca. A ja pisałem o krzemieniarstwie. Tak? O, proszę bardzo. Pamiętaj, że nie zamknę. Już? Mam się pakować? Kiedy te wnioski zostaną opublikowane? Mogą być częścią twojego doktoratu. To jak zacytuję źródło zasłyszane u Czartoryskich roku pańskiego 2025. Jak tutaj przepis? Ja powiem szczerze, że tak. Lubię formę mówioną, improwizowaną. Nawet tutaj nie miałem notatek. Natomiast jeżeli chodzi o pisanie, no to nie ma chyba takiego wołu, który by mnie do tego przymusił. Jeżeli... A tak. Mamy ten. Mamy taki Musisz spółkę zawiązać. pseudokanał, ale nie możemy ciągle wymyślić nazwy. Przepraszam, nikogo nie chciałbym urazić. Mogę powiedzieć tak? To jest nagrywane, nie? Ale powiem wam, że na YouTubie jest straszny problem dzisiaj. Że tak powiem, tego gąszczu byle czego. A już, ta sztuczna inteligencja to już w ogóle, jak to wchodzi, to już nawet takie tuzy jak Darek Rybacki, czy Radek Sikora, to już w ogóle to będzie łabędzi śpiew, nie? To już przebrzmiała pieśń. Natomiast my utknęliśmy, nagraliśmy dwie takie prezentacje swoje, znaczy moje nagrał kolega. Tutaj kolega też przyjechał specjalnie z Warszawy w tym celu, żeby zadokumentować, ponieważ tamten kolega niestety jest po operacji kręgosłupa. No jak nazwać taki kanał, nie? Ja tam prowadzę jakieś profile na Facebooku, ale to tak bardziej dla siebie, jako taki notatniczek, nie tam żadne blogi. No i nie, ja powiem taki żart oczywiście, że jak tam nie będzie jakiegoś tytułu, w tym tytule jakiejś erotyki, czegoś zakazanego, to nikt na ucznictwo, czy tak jak dzisiaj widzicie, zobaczcie, ja dziękuję Państwu, że przyjdzie, ale kameralna grupa mi nie przeszkadza. Jak powiedziałem Mateuszowi w Poznaniu na 8 marca, miałem 3 osoby, a wszystko przez Chełmońskiego. I zakaz prowadzenia wykładów w Muzeum Narodowym, ale na szczęście Muzeum Wojskowe nie do końca tam się czuje, że tak powiem, częścią Muzeum Narodowego, bo też tak jest traktowane, ale to inny temat, że tam są problemy takiej natury, no takiej rywalizacyjnej chyba, nie? No to było jedno pytanie. To proszę. Bo tak, ja też trochę strzelam, ale przyznam, że pojęcie strzała flajtowa jest mi obce. Ja te strzałki zinterpretowałem jako dziecięce po prostu. No. Zabawkę dziecięcą. Do czego tak naprawdę one służą? Co to jest? Uncel jucel. To musiałbym bardzo długo tłumaczyć. Klopstek, kilka turniejów slajta w Polsce. 5 zdań, proszę. 5 zdaniach. Nie wiem, czy dam radę. Łucznictwo tureckie, militarne kończy się, moim zdaniem, gdzieś w XVI wieku. Bardzo szybko wchodzą w broń palną. Staje się częścią kultury, etosu. Łuk jest dlatego tam tak wysoko traktowany w sensie społecznym, kulturowym, ponieważ oni go do tego Mahometa aż tam dobraży, to święta broń Mahometa i tak dalej. Więc tu ten etos taki jest. Więc to nie da się powiedzieć, że forma strzelania na odległość już pojawia się w starożytności. Jest to forma, która w przeciwieństwie do systemu turniejowego, który jest zachodnioeuropejski, czyli jak chłopa zachęcić czy jakiegoś drobnomieszczanina do treningów na wypadek, że jak potrzebujemy łuczników, a nie chcemy im płacić za dyspozycyjność cały czas, to trzeba im po prostu tam
czasami sypnąć kasą, żeby oni mieli motywację, żeby nie tylko siedzieli i pili, ale tym nie mogąc używać łuku, bo to jest najważniejsze, że można sobie jakiegoś tam królika było ustrzelić, a już nie jelenia, bo za to już można było rękę stracić. Natomiast muzułmanie wymyślili różne formy łucznictwa, które wywodzą się z tego momentu, kiedy łuk był bronią, a wchodzą w coś, co dzisiaj nazywamy sportem. Czyli dziedzina się rozwija, ale idzie nie w takim ezoterycznym zupełnie kierunku jak w Japonii, judo, ale to jest ten kierunek, tak? Myśmy tego nie mieli, chociaż no właśnie ta teatralność XVIII wieku, ten etos no, tego wojownika sarmaty, a w odróżnieniu od, nie wiem, od tylko szlachetnie urodzonego, czyli załóżmy tego, co później, bo to chyba w XVII wieku, no jednak żołnierz to nie było właściwie określenie, bo to była kwestia żołdu, a ten system towarzyski, czy on dotyczył jazdy lekkiej, czy no to było co innego, ale nie będę się, myślę, że to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc Turcy wymyślili sobie różne formuły strzelań, z czego forma strzelania odległościowego to była kwestia techniki, to była kwestia rozwoju sprzętu i robienia rzeczy. No a potem stawiali pomniki najdłuższym strzałem. Dokładnie. No i to jest do tego literatura, więc jeżeli po prostu się z tym do tej pory nie spotkałeś, no to ja lekcji nie robię. To po prostu jest ogląd. Powiem więcej, nasza wiedza o tym łucznictwie, jeżeli chodzi o stronę anglosaską, to jest ten moment. Pewnych kompleksów, jakie nabyli w czasie wizyty ambasadora w XIX wieku chyba to się działo, kiedy po prostu on, bo to już to wiktoriańskie łucznictwo angielskie, też różnie ciężkie strzały i tak dalej, no i tam strzelali 200-300 metrów. A przyszedł sobie jakiś tam ambasador, który no, miał w tym swoim etosie wykształcenia łucznictwo i on sobie wziął swój łuk, tam asystent mu przyniósł strzały i on strzelił na 600 metrów. Jak popatrzyli. No i to są kwestie właśnie takich autorów jak Paul Klopstek, natomiast ten nurt niemiecki zainteresowań, to są zainteresowania orientalistyczne, językoznawcze, tłumaczenie traktatów, Hammer-Purgstall, później Hain, lata 30., później pojawiają się twórcy łuków, Mebert, taki w Stuttgarcie żyjący jeszcze do 1970 roku twórca, można powiedzieć, łuków refleksyjnych, nowożytnych. Pamięć o nim zanikła prawie jako Jerzy Wernerze. To jest bardzo ciekawy przykład, że on tworzył łuki. Niedawno nasz kolega napisał artykuł w Journal of Archery Antiquarian Society. Takie czasopismo hobbystyczne, które zanika w zasadzie razem z pewną generacją ludzi, ale tamten artykuł o Mebercie jest. Więc to jest, po prostu proszę uwierzyć. Natomiast to, co wszystko, tak jak Ty interpretujesz, to jest moja interpretacja. Więc tutaj, no niestety możemy to, powiedzmy, zrobić po naszym spotkaniu, bo jesteśmy limitowani czasowo, więc więcej o tym flajcie nie powiem. Ale w mojej interpretacji nie ma nic innego, natomiast nie powiedziałbym, że to jest strzała dziecięca, z pełną świadomością, że również osoby starsze nie mają siły naciągać długich naciągów. Dodam, że typowa strzała fajtowa ma około 60, czyli 20 cm więcej. 62, że 60, no tam nie mam tego w głowie. Natomiast 40 to jest dolna granica, o której ja znalazłem ten rodzaj strzały, chociaż tłumacząc źródła tureckie, więc to, wiecie, to nie jest takie proste. Czasami trzeba przerzucić przy pomocy komputera na angielski, niemiecki, żeby później jeszcze po polsku coś zrozumieć. Nie mam takiego doskonałego sprzętu, który by mi tłumaczył z tureckiego rzeczywiście toczka w toczkę. Nie? Natomiast nie ma innej interpretacji, za dużo cech zbieżnych, natomiast generalnie moim zdaniem ten komplet jest dosyć unikalny. Nie znamy europejskich strzał tego typu, tej finezji, chociaż strzały w ogóle flightowe są dosyć rzadkie. Wrócę bo Pan zadał pytanie o tą Wenecję. Skąd wiem, co jest w Wenecji? Ponieważ nasi przyjaciele, między innymi poznani na turnieju flighta w Łęczycy, Matteo Agostini i Francesco Alessi, który robił łuki, to dwóch, no niestety Matteo się wykruszył. Oni w pewnym momencie zaczęli robić coś takiego jak my we Włoszech i spenetrowali Stibert, spenetrowali najpierw Wenecję właśnie, od Wenecji się zaczęło, później Bargello. No i nieoficjalnie mamy taką między sobą więź porozumienia, że wymieniamy się tymi owocami, bo czasami
Potrzebne jest to do dyskusji, każdy z nas ma jakieś tam swoje doświadczenia, większe, mniejsze. No i kiedyś było to niemożliwe, nie? Kiedyś profesor, z tego co wiem, Żygulski właśnie swoją wiedzę określoną naturalną erudycją i tym, zawdzięczał też rozlicznym kontaktom w innych czasach i tym, że on gdzieś widział coś, czego nikt inny nie widział i mógł o tym pisać, a wszyscy mu wierzyli, bo czemu miałby zmyślać. Natomiast dzisiaj świat się zmienił, więc ja nie będąc w Wenecji, ja w ogóle rzadko wychodzę z domu, jak nie muszę, rzadko wyjeżdżam z Biskupina, a dzięki kliknięciu bywam na całym świecie w jednym momencie, nie zaoszczędzając na butach, czasie i bardzo dużo, całe bębny, natomiast to jak są eksponowane, ja mam zdjęcia tego, to kiedyś się będzie czas, jak nie będzie Pan tak zajęty, może gdzieś tam przy innej okazji. Natomiast nie będę mógł, niestety nie mogę tych zdjęć upubliczniać, ponieważ mamy niepisaną umowę, że my tych rzeczy właśnie tak jak Wasze, nie puszczamy taki frywolny obieg. Nie ma ich w ogóle, ale to jest ten sam problem. One są w większości w stanie destruktów i muzealnicy nie widzą wartości eksponowania tych rzeczy. Weneckie zbiory to są zbiory arsenałowe. Czyli nie to, co na przykład w Kunsthistorische Muzeum czy w Ambras, to są rzeczy z arsenału. Jest publikacja na ten temat. Było ludzi zajmujących się tym, którzy pokazują, jak następuje spadek ilości. Wenecja używała łuków jako broni, ponieważ oni na tych galerach, to widocznie woda morska nie służyła broni palnej. Łuk na galerach bardzo długo trwał. Zbiory hiszpańskie są wiązane z bitwą pod Lepanto i powiem Wam, ja widziałem, co oni mają w szufladach. To nigdy nie było pokazywane, bo tam jest tyle tych zbroi, tych toledańskich czegoś tam, jakichś takich kujących rzeczy, szpad, czy rapierów, czy mieczu, że tam nikt nie pomyślał, że kogoś strzały interesują. A jedyne w muzeum etnograficznym, jakie są pokazywane, to są jakieś indyjskie rzeczy, byle jakie, w XVI-XVII wiecznym sajdaku, zresztą zniszczonym, czy kołczanie, o takim typie starym, ale niektórzy mówią, że wiążącym z północną Afryką, nie? Z tym takim rytem mauretańskim, czyli też Imperium Otomańskie, ale że jest tego wszędzie, tylko po magazynach. I dlatego te magazyny trzeba otwierać, trzeba kwerendować. No tak, po prostu jakby chrust rozrzucić w drewutni. Panie Mateuszu, to co Wy macie, te strzały bojowe, to też jest ten typ. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, teraz wyszedł komiks o bitwie pod Chodowem, nie widziałem go, nie mam z tym nic wspólnego, ale nie wiem, czy prawdziwy ten opis, bo to są czasy takiej propagandy Sobieskiego, że tam jakoby z tej jednej utarczki, przygody, czy potyczki, czy tam jak to tam się nazywa w języku sarmackim, ten moment spotkania z twarzą w twarz, czy łukiem w łuk, czy tam bronią palną w tym, to tam ponoć po tej bitwie strzałami, czy wozami te strzały zbierano. Myślę, że to jest przerysowane, ale to pokazuje, tak? No przecież Zamoyski płacił gdzieś tam w czasie oblężenia Smoleńska za kule przynoszone, tak? Że przez ciury. To było prymitywne wszystko to, co oni robili. Łucznictwa to też dotyczyło, nie? Zbieranie strzał, naprawianie. Tutaj jest cała grupa strzał z tymi takimi dziwnymi naprawami. Na razie myślę o tym. Nigdzie tego nie widziałem. To jest tylko w tym zbiorze. Czy to jest wtórne, czy to jest pierwotne, czy to możemy wiązać z zabiegiem reparacji z czasów, kiedy te łuki jeszcze były używane, czy strzały, czy to jest muzealne. To jest kwestia może do dyskusji z Tobą, czy z innymi osobami, ale to trzeba komuś pokazać. Ja nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby być tutaj, żeby moja prawda była prawdziwsza niż inne, prawda, punkty widzenia. Natomiast dyskusja jak najbardziej, żeby była, musi być wywołany temat. Więc ten temat. Trzecie pytanie było, czy nie? No nie wiem. Ja się nigdzie nie spieszę. Mogę, jak Pan Mateusz mi nie zabierze mikrofonu, a już tak późno jest? Nie, wydawało mi się, że ja jestem zdyscyplinowany czasowo, czy nie? Czy mam się pakować już? Aha, okej. Czy możemy oczywiście przenieść już te
19:34. No to nie wiem. Nie ma więcej pytań? Jakieś klamra jakaś? Która... Jeszcze zakulisowo gdzieś tam kontynuować oczywiście. Na razie zamykamy wobec tego oficjalną część. Bardzo serdecznie raz jeszcze Państwu dziękuję. Pozwolę sobie tylko zapowiedzieć, że grudniowe spotkanie odbędzie się... dziękuję. Grudniowe spotkanie odbędzie się 17 grudnia, no bo siłą rzeczy nie możemy się ponownie w ostatnią środę miesiąca spotkać z racji świąt, więc 17 grudnia Państwa zapraszam. Wybaczcie mi Państwo, ale nie pamiętam teraz dokładnie, jaki będzie temat. Także darujcie mi Państwo, ale ja oczywiście jak zawsze będę rozsyłał zaproszenia i indywidualne, i instytucjonalne. No właśnie, mamy przecież plakat, no przecież